Lekcja 1. Zdrowy czat. Bez problemu. Miło jest porozmawiać o zdrowych nawykach podczas oczekiwania. Zgadzam się. Dzięki niemu czas płynie dużo szybciej. Jakie zdrowe nawyki uważasz za najbardziej korzystne? Uważam, że picie wystarczającej ilości wody ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia. Absolutnie. Utrzymywanie nawodnienia naprawdę wpływa na poziom energii. Dodatkowo pomaga w koncentracji, szczególnie w pracowite dni. Czy masz jakieś ulubione zdrowe przekąski? Uwielbiam migdały i owoce, łatwo je chwycić w podróży. To świetne wybory. Muszę się w nie zaopatrzyć. Lekcja 2. Kontakt wzrokowy i pewność siebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad wpływem utrzymywania kontaktu wzrokowego podczas rozmów? Absolutnie. To skuteczny sposób na okazanie pewności siebie i zaangażowania. Czytałam, że naprawdę może poprawić komunikację i połączenie. To ma sens. Kiedy patrzysz komuś w oczy, czujesz się bardziej osobiście. Dokładnie. Pokazują, że interesuje cię to, co mówią. Czy ćwiczyłeś tę umiejętność w codziennych interakcjach? Staram się, zwłaszcza w środowisku zawodowym, buduje zaufanie. To świetne podejście. Czy uważasz, że dla niektórych osób jest to wyzwanie? Tak, może to być trudne, szczególnie dla osób nieśmiałych lub niespokojnych. Lekcja 3. System podatkowy. Produktywne dyskusje mogą doprowadzić do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego. Absolutnie. Ważne jest, aby każdy czuł się reprezentowany w tych decyzjach. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia może pomóc złagodzić napięcia między różnymi grupami. Tak, współpraca często prowadzi do bardziej skutecznych rozwiązań. Myślę, że przejrzystość jest kluczowa również w tych dyskusjach. Zdecydowanie. Aby proces zadziałał, ludzie muszą mu zaufać. Czy brał Pan udział w dyskusjach na temat reform podatkowych? Ja mam. Ciekawie jest widzieć, jak różne perspektywy się łączą. Chętnie wezmę udział w takich dialogach, żeby dowiedzieć się więcej. Lekcja 4. Badania. Powinniśmy zrobić więcej badań na ten temat. Zdecydowanie. Dowiedzmy się o najnowszych osiągnięciach. Obecnie w internecie dostępnych jest mnóstwo informacji. Tak, mamy łatwy dostęp do artykułów i opracowań akademickich. Myślę, że pomocne byłoby również porównanie różnych punktów widzenia. To świetny pomysł. Zapewni nam to wszechstronne zrozumienie. Poza tym wspólne omawianie naszych ustaleń sprawi, że będzie bardziej wciągający. Zgadzam się. Poświęćmy trochę czasu na zagłębienie się w to. Brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać naszego odkrycia. Lekcja 5. Wyobraźnia. Rękawiczka będzie świetnym śpiworem, jeśli użyjesz swojej wyobraźni. To twórcza myśl. Jakie inne zastosowania przychodzą Ci na myśl? Można ją również wykorzystać jako wygodną saszetkę na drobne przedmioty. To prawda. To niesamowite, jak przedmioty codziennego użytku mogą mieć wiele zastosowań. Dokładnie. Jeśli myślisz nieszablonowo, prawie wszystko można ponownie wykorzystać.
Czy próbowaliście kiedyś zrobić coś nowego ze starych materiałów? Tak, robiłam już doniczki ze starych puszek. To fantastyczny pomysł. Ponowne wykorzystanie jest zarówno przyjemne, jak i przyjazne dla środowiska. Zgadzam się. Jednocześnie zachęca do kreatywności i zrównoważonego rozwoju. Lekcja 6. Stylowe wybory. Zastanawiam się nad tymi brązowymi skórzanymi butami. Wyglądają naprawdę stylowo. Robią to. Brązowa skóra to klasyczny wybór, który pasuje do wszystkiego. Dokładnie. Myślę, że będą świetnie wyglądać zarówno do dżinsów, jak i spodni wizytowych. Czy już je przymierzyłeś? Komfort jest tak samo ważny jak styl. Jeszcze nie, ale zamierzam wkrótce sprawdzić dopasowanie. Chcę się upewnić, że będzie im wygodnie chodzić. To mądre posunięcie. Dobra para butów powinna sprawiać wrażenie, jakby były stworzone dla ciebie. Ponadto skóra z wiekiem staje się coraz lepsza, co jest zaletą. Tak, i mogą być dość trwałe. Będziesz na nich dużo nosić. Już wyobrażam sobie, jak uzupełnią moją stylizację. Lekcja 7. Tradycje urodzinowe. Uwielbiam to, jak wyjątkowe mogą być rytuały urodzinowe. Zwykle śpiewamy Happy Birthday i zdmuchujemy świeczki. To taka radosna tradycja. Dzięki temu ten dzień naprawdę nabiera świątecznego charakteru. Absolutnie. Zawsze miło jest spotkać się w tej chwili z przyjaciółmi i rodziną. A ciasto jest zdecydowanie największą atrakcją. Jaki jest twój ulubiony smak? Jestem fanką ciasta czekoladowego. To klasyczny wybór na uroczystości. Czekolada zawsze zwycięża. Czy masz jakieś inne tradycje urodzinowe? Czasami gramy w gry lub dzielimy się zabawnymi historiami o osobie obchodzącej urodziny. To brzmi zabawnie. To naprawdę dodaje świątecznej atmosfery. Tak, to świetny sposób na wspólne tworzenie trwałych wspomnień. Lekcja 8. Poprawa kondycji. Myślę, że najlepiej zacząć od ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała, takich jak pompki i przysiady. To świetny pomysł. Są skuteczne i nie wymagają żadnego sprzętu. Dokładnie. Co więcej, możesz je wykonać w dowolnym miejscu, co jest niezwykle wygodne. Uwielbiam wszechstronność ćwiczeń z ciężarem własnego ciała w budowaniu siły. Tak, pomagają również poprawić elastyczność i wytrzymałość. Czy wyznaczyłeś sobie konkretny cel swojej przygody z fitnessem? Chcę zbudować ogólną siłę i zwiększyć swoją wytrzymałość podczas zajęć na świeżym powietrzu. To konkretny cel. Spójność jest kluczem do widocznego postępu. Zgadzam się. Planuję włączyć te ćwiczenia do swojej codziennej rutyny. Lekcja 9. Eksploracja sztuki. Czy w pobliżu znajdują się galerie sztuki lub muzea? Chciałbym docenić lokalną sztukę. Tak, w mieście jest kilka świetnych miejsc. Jedną z moich ulubionych jest Galeria Sztuki Współczesnej. To brzmi intrygująco. Lubię współczesne dzieła, które rzucają wyzwanie tradycyjnym poglądom. Pokochasz te galerie. Często organizują ciekawe wystawy. Czy byłeś tam na jakichś ostatnich wystawach? Tak, w zeszłym miesiącu widziałem fascynującą instalację, która naprawdę dała mi do myślenia. To niesamowite.
Cenię sztukę, która wywołuje dyskusję. Ja też. To niesamowite, jak sztuka może odzwierciedlać społeczeństwo i prowokować uczucia. Jestem podekscytowana odkrywaniem i sprawdzaniem, co mnie inspiruje. Lekcja 10. Tworzenie wspomnień. Wspomnienia na przyszłość brzmią interesująco. Jak stworzyć trwałą pamięć? Myślę, że utrwalanie chwil na zdjęciach i dziennikach pomaga. To wspaniały pomysł. Miło jest wracać myślami do wyjątkowych chwil. Tak, a dzielenie się doświadczeniami z bliskimi czyni je jeszcze bardziej znaczącymi. Zgadzam się. Czasami samo opowiadanie historii może utrzymać te wspomnienia przy życiu. Dokładnie. Lubię też tworzyć tradycje, które można przekazywać dalej. Czasem mogą one stać się cennymi wspomnieniami rodzinnymi. Tak, to jak budowanie dziedzictwa poprzez wspólne doświadczenia. Uwielbiam tę perspektywę. Sprawia, że każda chwila wydaje się znacząca. Lekcja 11. Proces korekty. Korektowałem moją pracę i myślę, że mogłaby być bardziej zwięzła. To świetna umiejętność, którą warto rozwijać. Jasność jest kluczem w komunikacji. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że mój przekaz będzie łatwo zrozumiany. Czy znalazłeś jakieś konkretne obszary, które wymagają poprawy? Tak, zauważyłem, że niektóre zdania są zbyt rozwlekłe i można je skrócić. To niesamowite, jak usunięcie niepotrzebnych słów może zwiększyć przejrzystość. Przed przesłaniem dokonam niezbędnych poprawek. To brzmi jak solidny plan. Zawsze warto udoskonalić swoją pracę. Dzięki. Teraz dzięki Twoim wskazówkom czuję się o tym pewniej. Lekcja 12. Niezapomniane pobyty. Będę wdzięczny za pomoc w zaplanowaniu mojego pobytu. Jestem podekscytowany tym doświadczeniem. Zależy nam na tym, aby Twój pobyt był niezapomniany, a ja jestem tutaj, aby Ci pomóc. To pocieszające. Uwielbiam odwiedzać nowe miejsca i zwiedzać. Mogę zaproponować Ci kilka świetnych lokalnych atrakcji i restauracji. Bardzo mi się to podoba. Zawsze miło jest otrzymać wskazówki od poufnych osób. Ponadto mogę pomóc Ci w dokonaniu wszelkich rezerwacji, których możesz potrzebować. To na pewno zaoszczędziłoby mi czasu i ułatwiło sprawę. Dokładnie, chcę mieć pewność, że spędzisz tu wspaniały czas. Nie mogę się tego doczekać. Dziękuję, że jesteś taki pomocny. Lekcja 13. Tradycje potrójkowe. Taka cudowna tradycja. Nie mogę się doczekać, aż Cię zobaczę w dniu potluku. Ja też nie mogę się tego doczekać. Potluck są zawsze świetną zabawą. Każdy przynosi coś wyjątkowego, co sprawia, że posiłek jest wyjątkowy. Tak, to świetny sposób na spróbowanie nowych dań od znajomych. Zastanawiam się nad zrobieniem na tę okazję mojej słynnej sałatki z makaronem. To brzmi pysznie. Jestem pewien, że każdy to pokocha. Mam nadzieję, że tak. Zawsze robi furorę na spotkaniach. Przyniosę deser, żeby zrównoważyć posiłek. Doskonały. To będzie fantastyczny dzień, pełen dobrego jedzenia i śmiechu. Lekcja 14. Znajdowanie restauracji. Przepraszam,
Czy może mi pan powiedzieć, gdzie jest najbliższa restauracja? Jasne, zaledwie kilka przecznic stąd jest świetne miejsce. To brzmi wygodnie. Jaki rodzaj kuchni serwują? Specjalizują się w kuchni włoskiej, która zawsze zachwyca tłumy. Kocham język włoski. Makarony i pizza to jedne z moich ulubionych. Na pewno spodoba Ci się ich menu, wszystko jest świeżo przygotowane. Wspaniale to słyszeć. Polecasz jakieś konkretne dania? Ich lasadna jest wyjątkowa, a tiramisu jest koniecznością na deser. Robię się głodny na samą myśl. Dziękuję za rekomendację. Lekcja 15. Wybory kulinarne. Na jaki rodzaj kuchni powinniśmy się zdecydować dzisiejszego wieczoru? Co powiesz na zorganizowanie śródziemnomorskiej kolacji? To brzmi fantastycznie. Kuchnia śródziemnomorska jest niezwykle aromatyczna i zdrowa. Zgadzam się. Dania takie jak hummus, falafel i świeże sałatki są zawsze hitem. Ponadto istnieją tak wiele opcji na każdy gust. Dokładnie. Jest idealny do dzielenia się i próbowania różnych smaków. Od razu mam ochotę na grillowany kebab z sosem tzatziki. To byłoby pyszne. Znajdźmy dobrą restaurację, która to serwuje. Nie mogę się doczekać wspólnego posiłku. Lekcja 16. Moje wczesne lata. Trudno uwierzyć, że minęło 25 lat, odkąd przeprowadziłem się do Toronto. Naprawdę? Jakie było Twoje pierwsze wrażenie na temat Kanady? Pamiętam, że byłem podekscytowany i przytłoczony nowym środowiskiem. To brzmi jak przygoda. Jak wspominasz swoje pierwsze 5 lat? Zadziwiła mnie wielokulturowa atmosfera, otworzyło mi oczy na różnorodność. To brzmi wzbogacająco. Czy w tych wczesnych latach łatwo nawiązywałeś przyjaźnie? Co zaskakujące, tak, dzieci świetnie nawiązują kontakty bez względu na bariery językowe. To wspaniale. Jakie zajęcia sprawiały Ci przyjemność w tym czasie? Uwielbiałem zwiedzać parki i próbować różnych potraw z moimi nowymi przyjaciółmi. Lekcja 17. Dziedzictwo kulturowe. Brytyjczycy są w takim samym stopniu spadkobiercami dziedzictwa kultury europejskiej, jak każdy inny naród. Absolutnie. Ich historia jest głęboko powiązana z kontynentem. To ciekawe, jak różne kultury wpływają na siebie na przestrzeni lat. Tak, i to kształtuje tożsamość w złożony sposób, nie sądzisz? Zdecydowanie. Literatura, sztuka i tradycje odzwierciedlają to bogate dziedzictwo. Każdy kraj wnosi swój niepowtarzalny smak do mieszanki kulturowej. Dokładnie. Dzięki temu poznawanie historii staje się jeszcze bardziej wciągające. Uwielbiam dowiadywać się, jak te wpływy manifestują się we współczesnym społeczeństwie. Ja też. Przypomina o naszym wspólnym człowieczeństwie i wzajemnych powiązaniach. Lekcja 18. Wskazówki artystyczne. Aby dodać teksturę do swoich obrazów, rozważ użycie różnych narzędzi. To świetna wskazówka. Masz jakieś inne sugestie? Tak,
Wypróbuj różne kąty i perspektywy, aby uzyskać świeży wygląd. Bardzo podoba mi się pomysł eksperymentowania z kątami. To może zmienić wszystko. Naprawdę można. Również mieszanie różnych mediów może dać niesamowite efekty. To prawda. Widziałem, jak niektórzy artyści pięknie łączą akryl z pastelami. Dodaje głębi i wymiaru, które trudno osiągnąć w inny sposób. Bardzo się cieszę, że spróbuję tego w kolejnym kawałku. Powinieneś. Wszystko polega na znalezieniu tego, co współgra z Twoim stylem. Lekcja 19. Numer telefonu. Czy możesz to powtórzyć jeszcze raz, proszę? Jasne, to 206555. Rozumiem. Jaki jest numer kierunkowy tego numeru? Ważne jest dla mnie, aby o tym pamiętać, kiedy będę to zapisywać. Tak, numery kierunkowe mogą czasami być nieco trudne. Naprawdę mogą. Zawsze sprawdzam dwukrotnie, aby uniknąć błędów. Dobry pomysł. Kiedy się spieszysz, łatwo jest pomylić liczby. Dokładnie. Poświęcenie czasu może uchronić Cię przed przyszłymi problemami. Absolutnie. Lubię je od razu zapisywać. Lekcja 20. Plany równoważenia. Ważne jest, aby planować i trzymać się w życiu tradycyjnych skal. Prawda, ale jednocześnie nie powinniśmy czuć się winni, że je zmieniamy. Dokładnie. Życie jest nieprzewidywalne, a elastyczność może być kluczowa. Tak, przystosowanie się do nowych sytuacji to cenna umiejętność. Czasami konieczne jest przedłożenie naszego dobrego samopoczucia na sztywne plany. Całkowicie się zgadzam. Poczucie winy nie powinno powstrzymywać nas od dokonywania wyborów. Wszystko polega na znalezieniu równowagi, która będzie odpowiednia dla nas indywidualnie. Absolutnie, to podstawa szczęśliwszego życia. Cieszę się, że możemy otwarcie rozmawiać na te ważne tematy. Lekcja 21. Niezdrowe przekonania. Wiele kobiet uważa, że aby zostać zaakceptowane, muszą być bardzo szczupłe. To niefortunne, że społeczeństwo często promuje takie niezdrowe ideały. Tak, a ta presja może prowadzić do niebezpiecznych nawyków. Dokładnie. Promowanie pozytywnego nastawienia do ciała i samoakceptacji jest niezwykle istotne. Zgadzam się. Każdy ma wyjątkowe ciało, które zasługuje na szacunek. A zdrowie powinno dotyczyć dobrego samopoczucia, a nie tylko wyglądu. Absolutnie. Zamiast tego musimy skupić się na ogólnym samopoczuciu. Tak, zachęcanie do zdrowych nawyków jest o wiele bardziej korzystne. Razem możemy wspierać się nawzajem w akceptowaniu naszego prawdziwego ja. Lekcja 22. Wpływ mediów. Niektórzy uważają, że widzowie takiego programu mogą być bardziej skłonni do użycia broni. To niepokojąca myśl. Media mogą mieć znaczący wpływ na zachowanie. Tak, rodzi to pytania dotyczące odpowiedzialności za wizerunek medialny. Myślę, że istotne jest rozważenie komunikatów, które konsumujemy. Dokładnie. Dyskusje na temat przemocy w mediach są dziś bardzo aktualne. Bardzo ważne jest promowanie krytycznego myślenia u widzów.
Zgadzam się. Edukacja może pomóc złagodzić niektóre z tych wpływów. Tak, zachęcanie do dialogu na tę tematy jest konieczne. Wszystko po to, aby wspierać bezpieczną i świadomą społeczność. Lekcja 23. Dziedzictwo maratonu. Od tego czasu biegacze próbują pokonywać podobne długie dystanse maratonu. Tak, to fascynujące, jak tradycja trwa aż do XX wieku. Biegi długodystansowe mają bogatą historię, która inspiruje wielu dzisiaj. Absolutnie. To niesamowite, jak daleko rozwinął się ten sport. A każdy maraton opowiada historię wytrwałości i siły. Tak, każdy biegacz ma swoją motywację do udziału. Inspirujące jest obserwowanie zaangażowania w przygotowania do takich wydarzeń. Zdecydowanie. Wyjątkowe jest także poczucie wspólnoty wśród biegaczy. Podziwiam, jak maratony jednoczą ludzi dla wspólnego celu. Lekcja 24. Nacisk edukacyjny. Stosunkowo niewiele wysiłku wkłada się w zachęcanie i rozwój tych obszarów edukacji. To prawda. Niektóre przedmioty są często pomijane w programie nauczania. Aby zapewnić wszechstronny rozwój, ważne jest uwzględnienie wszystkich aspektów uczenia się. Tak, zwłaszcza w dziedzinach kreatywnych, które sprzyjają krytycznemu myśleniu. Wierzę, że każdy uczeń zasługuje na dostęp do różnorodnych możliwości edukacyjnych. Absolutnie. Potrafi rozpalić pasję i talenty w nieoczekiwany sposób. Musimy opowiadać się za bardziej zrównoważonym podejściem do edukacji. Tak, wspieranie kreatywności obok tradycyjnych przedmiotów jest niezbędne. Razem możemy nawoływać do zmian, które przyniosą korzyści przyszłym pokoleniom. Lekcja 25. Wskazówki kulinarne. Dokładnie. Gdy makaron będzie już gotowy, gotujemy go w osolonej wodzie zaledwie kilka minut. To brzmi dość prosto. Czy masz na myśli jakiś konkretny termin? W zależności od rodzaju powinno wystarczyć około 5 do 7 minut. Uwielbiam to, że makaron może być tak wszechstronny w daniach. Tak, dobrze komponuje się z wieloma sosami i składnikami. Jakie jest twoje ulubione danie z makaronem? Lubię robić spaghetti ze świeżym sosem pomidorowym. To klasyczne. To brzmi pysznie. Może spróbuję tego następnym razem. Powinieneś. Zawsze zwycięża przy stole. Lekcja 26. A dość z ćwiczeń. Wiele osób uważa, że podczas ćwiczeń czują się bardzo dobrze. To prawda. To niesamowite, jak aktywność fizyczna może poprawić nastrój. Absolutnie. Po dobrym treningu zawsze czuję się bardziej energiczny i pozytywnie nastawiony. Tak samo tutaj. To naturalny sposób na pozbycie się stresu. Poza tym pomaga zachować zdrowie fizyczne, co jest równie ważne. Zdecydowanie. Regularne ćwiczenia mogą poprawić ogólne samopoczucie. Czy masz swój ulubiony rodzaj ćwiczeń, który sprawia ci przyjemność? Kocham jogę. Dzięki temu jestem elastyczny i skoncentrowany. To brzmi świetnie. Wolę biegać, daje mi to poczucie wolności. Lekcja 27. Urna wyborcza.
Wygląda na to, że urna wyborcza stała się centralnym punktem wielu dyskusji. Tak, ale nie będą słuchać domu, który zablokował tę trasę. Dokładnie. To frustrujące, gdy dostęp jest tak ograniczony. Na szczęście mamy wiele możliwości wyrażenia naszych opinii. To prawda. Wciąż możemy znaleźć sposoby, aby nasz głos został usłyszany. Czy zastanawiałeś się nad różnymi metodami zaangażowania? Ja mam. Udział w forach społecznościowych może być świetnym początkiem. To dobry pomysł. Angażowanie się w dyskusję może naprawdę pomóc. Tak, i zachęca to więcej osób do przyłączenia się do rozmowy. Lekcja 28. Wpływ polinezyjski. Czy wiesz, że grupy Polinezyjczyków przybyły z innych wysp Pacyfiku? Tak, mają niezwykle bogatą historię eksploracji i osadnictwa. Ponad 1000 lat temu żeglowali po rozległych oceanach. To imponujące, jak wykorzystali gwiazdy i prądy oceaniczne, aby nimi kierować. Absolutnie. I wiedza o morzu jest fascynująca i inspirująca. To niesamowite, jak przystosowały się do różnych środowisk. Tak, każda wyspa ma swoją własną, niepowtarzalną kulturę, która odzwierciedla tę zdolność adaptacji. Chciałbym dowiedzieć się więcej o ich tradycjach i sposobie życia. Ja też. Z ich doświadczeń możemy się wiele nauczyć. Lekcja 29. Polowanie na dom na plaży. Zdecydowanie. Zacznijmy już teraz szukać dostępnych domów na plaży. To brzmi jak fajna przygoda. Czy masz na myśli konkretną lokalizację? Myślałem o jakimś miejscu blisko wybrzeża z dobrym dostępem do plaży. To jest idealne. Bycie blisko wody działa orzeźwiająco. Taki bardzo chciałbym spędzać czas ciesząc się słońcem i morzem. Czy zastanawiałeś się, ile osób do nas dołączy? Myślę, że byłoby wspaniale mieć kilku przyjaciół na tym doświadczeniu. Absolutnie. Im więcej, tym weselej, jeśli chodzi o wakacje na plaży. Już wyobrażam sobie wszystkie fajne zajęcia, które możemy razem wykonywać. Lekcja 30. Zrozumienie czasu. 1 rok to czas potrzebny Ziemi na okrążenie Słońca. Zgadza się. To fascynujące, jak mierzymy czas na podstawie tego cyklu. Jednak przez większą część historii ludzie nie mieli tak precyzyjnych metod. Dokładnie, śledząc pory roku, opierali się na zjawiskach naturalnych. To ciekawe, jak na przestrzeni lat ewoluowało nasze rozumienie czasu. Tak i jaki ma to wpływ na nasze codzienne życie. Zastanawiam się, jak różne kultury inaczej postrzegają czas. To byłby ciekawy temat do dalszego zgłębiania. Zdecydowanie. Jest tak wiele do nauczenia się na temat naszego związku z czasem. Lekcja 31. Podróż przez historię. Pamiętam, gdzie widzieliśmy naszą szkołę średnią, potem Cassarinis, a potem wodospad Niagara. To przywołuje wspomnienia. Te wycieczki zawsze sprawiały mi dużo frajdy. Tak, każde miejsce miało swój urok i historię do opowiedzenia.
Wodospad Niagara zapierał dech w piersiach. Mogłabym godzinami patrzeć na wodę. Absolutnie. Siła natury jest tam naprawdę imponująca. A w Cesarines panuje cudowna atmosfera społeczności. Zgadzam się. Miło jest powspominać te chwile w naszym życiu. Z rewnością ukształtowali to, kim jesteśmy dzisiaj. Chętnie wrócę do tych miejsc i przywołam nowe wspomnienia. Lekcja 32. Lokalny sklep z produktami organicznymi. Niedaleko mojego domu jest lokalny sklep z produktami organicznymi, który bardzo lubię. Och, jest taki niedaleko twojego domu? To fantastyczne. Tak, mają duży wybór świeżych produktów i zdrowych przekąsek. Uwielbiam robić zakupy w miejscach, w których priorytetem są produkty organiczne. Ja też. Miło jest wspierać lokalnych rolników i przedsiębiorców. Ponadto żywność organiczna często smakuje lepiej, jest lepsza dla środowiska. Absolutnie. Odwiedziałeś ostatnio jakieś sklepy z żywnością ekologiczną? Tak, poszedłem do jednego w zeszłym tygodniu i znalazłem niesamowite owoce. To świetnie. Muszę sprawdzić więcej lokalnych opcji. Lekcja 33. Podróż zniewolonych ludzi. Podróż z Afryki do Ameryk była niezwykle tragiczna. Tak, o wiele więcej ludzi zginęło jako niewolnicy przed opuszczeniem Afryki. I wielu innych zginęło w drodze przez ocean. Serce pęka, gdy pomyślimy o cierpieniu, jakiego doświadczyli. Absolutnie. Ich historie są istotną częścią historii, o której należy pamiętać. Tak, zrozumienie tej historii pomaga nam uczyć się i rozwijać jako społeczeństwo. Podkreśla także znaczenie równości i sprawiedliwości dzisiaj. Całkowicie się zgadzam. Musimy uczcić ich dziedzictwo, promując zmiany. Ich odporność inspiruje nas do walki o lepszą przyszłość. Lekcja 34. Fotografowanie krajobrazów. Zdecydowanie powinniśmy zabrać ze sobą aparaty fotograficzne, aby uchwycić wspaniałe krajobrazy. Absolutnie. Będzie mnóstwo pięknych zabytków do sfotografowania. Nie mogę się doczekać, aż będę dokumentować nasze wspólne przygody. Tak, posiadanie dużej ilości zdjęć będzie doskonałym sposobem na dzielenie się wspomnieniami. Poza tym fajnie jest eksperymentować z różnymi kątami i oświetleniem. Uwielbiam ten aspekt fotografii. Sprawia, że każde ujęcie jest wyjątkowe. Dokładnie. Każde zdjęcie opowiada inną historię naszych przeżyć. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak kreatywni możemy wykazać się dzięki naszym fotografiom. Upewnimy się, że mamy wystarczającą ilość kart pamięci na te wszystkie zdjęcia. Lekcja 35. Granice. Czy zrozumieją moje granice? Niektórzy mogą się temu sprzeciwiać, ale ważne jest, aby jasno je przekazać. Martwię się, jak ludzie zareagują, gdy będę się bronić. To naturalne, że tak się czujesz, ale ustalenie granic jest niezbędne dla dobrego samopoczucia. Wiem, ale trzymanie się mocno może być trudne. Pamiętaj, że chodzi o szanowanie siebie i uczenie innych, aby robili to samo. To dobry punkt. Muszę podejść do tego z ufnością. Dokładnie. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym stanie się to łatwiejsze.
Dziękuję za zachętę. Na pewno będę o tym pamiętać.